Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie roczne na 2026 rok i tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię i główne wydarzenia tego roku, co ma szansę przyjść, pojawić się dla Was, co odchodzi do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w nowym roku. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no i oczywiście czytań miesięcznych na poszczególne miesiące. Panny, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na nowy rok. Jakie będą główne wydarzenia i dookoła czego będzie się on skupiał. Tutaj jest czwórka mieczy, karta związana z regeneracją, z wyleczeniem i ze spokojem. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A pojawia się trójka mieczy i to jest zupełne przeciwieństwo tej czwórki, natomiast myślę, że ma to sens. I tutaj czuję, że do części z Was mogą powracać sprawy nierozwiązane, niezamknięte, ale to dobrze, dlatego że raz na zawsze macie się z nimi rozprawić. Co odchodzi do przeszłości? A tutaj do przeszłości odchodzi paź kielichów, którego szczerze mówiąc widzę chyba pierwszy raz w tej talii, a używam jej bardzo często. A może słuchajcie, jest dwóch, a ja tego jeszcze nie widziałem. Tego nie wiem, ale tutaj na poważnie się zrobiło, przynajmniej jeśli chodzi o uczucia, ale to dobrze, na pozytywnie. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako szóstka buław. Fantastycznie, dlatego że jest to karta triumfu i zwycięstwa i wychodzi na to, że szczerze warto sobie coś lub kogoś odpuścić, dlatego że wtedy Wam się zrobi miejsce na nowe, ale też będziecie mogli zauważyć, że wcale nie potrzebujecie tej osoby, czy tej relacji, tej sytuacji w Waszym życiu. Ale to zaraz, na pewno też będą inne scenariusze. Jaka będzie dla Was rada? Tutaj w radzie jest piątka monet, karta związana z brakiem i rzeczywiście wypadałoby inwestować pieniądze, ale mądrze, słuchajcie. Nie tylko dlatego, że ktoś Was ma do czegoś zachęcić. Tutaj bym raczej przestrzegał. I też jeśli chodzi o piramidy finansowe, tutaj mieć oczy szeroko otwarte. Nie bez powodu trójka się pojawiła. Czego raczej nie robić, czego unikać? A unikać trójki kielichów i to ciekawe, bo ta karta jest akurat związana z miłością, ale nie tylko. Ja bym powiedział, że tutaj w negatywie z taką może pobłażliwością. Z przełożenia macie kartę maga. Powiem tak. Pojawiło się przede wszystkim najwięcej czego? Właściwie to wszystkie karty są tutaj. Wszystkie domy, ale najwięcej chyba mieczy. I to całkiem nieźle, bo one są związane z rozumem. I widzę też tutaj, że karty są dosyć różne. Co ja mam z Wami? Słuchajcie, z przełożenia karta maga, więc niewątpliwie ten rok będzie bardzo taki dynamiczny. Dużo się będzie działo. Wymaga od Was dużo zaangażowania, dużo kreatywności, ale widzę, że macie tutaj mnóstwo wiary w siebie i coś manifestujecie. Jest to niewątpliwie rok manifestacji.
I wcale mi się tutaj, to znaczy wcale mi tutaj nie chodzi o to, że powiedzmy afirmuję sobie codziennie, no nie wiem, dom z basenem i nagle on przede mną wyrasta. Nie, nie, nie. Bardziej tutaj chodzi o to, że manifestuję nową pracę, czy powiedzmy odkładanie pieniędzy, więc dzięki temu jestem w stanie ten dom nabyć, jeśli ma to sens. Inna rzecz jest też taka, że tutaj w negatywie ktoś z Was może mieć do czynienia z magikiem lub magiczką, czyli osobą, która dużo mówi, mało robi, obiecuje, ale gdzieś tutaj powiedzmy, no nigdy tego słowa nie dotrzymuje. Lubi mydlić oczy. W ogólnej energii jest 4 mieczy i tutaj bym powiedział, że a propos takich, no słuchajcie, czarujących osób, które tylko i wyłącznie obiecują, ale nie dotrzymują słowa, to raczej widzę zakończenie relacji. I nie chodzi o to, że powiedzmy ktoś Was zostawi, czy szczęśliwe związki się rozpadną. Absolutnie nie. Widzę, że po prostu komuś z Was się uleje i stwierdzicie, wybaczcie, i stwierdzicie, szkoda mi na to czasu, nie chce mi się dalej w to inwestować, ja wolę skupić się na czymś innym, bądź przede wszystkim na sobie. I to jest bardzo mądra decyzja, dlatego że widząc resztę kart, to chcę powiedzieć, że opłaca się. Tutaj też widzę, że w tym roku warto zawalczyć o zdrowie, o zmianę nawyków na zdrowsze. Tutaj widzę jakieś turnusy rehabilitacyjne, tutaj widzę dawno odkładane zabiegi, które mają sprawić, że będziecie się czuć zdrowiej i spokojniej. Chociaż nie robię czytań na zdrowie, ale też tutaj widzę dużo spokoju w tym roku i na pewno nie chodzi mi o to, że nic się nie będzie działo i będą nudy, bo mag zupełnie inaczej mówi. Raczej widzę, że będzie dynamicznie, ale wy macie bardzo takie spokojne nastawienie do rzeczywistości, również do zmian i to, co do Was przychodzi, to jest 3 mieczy i słuchajcie, komuś być może złamiecie serce, ale to tutaj chodzi, tak jak już wcześniej wspomniałem, nie o szczęśliwe relacje, że nagle się mają zakończyć, tylko bardziej o to, że zrezygnujecie z relacji z kimś, kto raczej nie jest Wam po drodze i to może chodzić o koleżankę, o kolegę, o przyjaciela w cudzysłowie. Po prostu dajecie sobie z nimi spokój. I kolejna rzecz jest taka, że coś, co jest trudne, coś, co jest wyzwaniowe, być może związane z jakąś traumą, wraca, ale po co wraca? Tylko i wyłącznie po to, żeby sobie z tym poradzić i raz na zawsze, zamiast spychać pod dywan, to żeby to po prostu przerobić i zamknąć. I Wam się to udaje. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Momento. I teraz tak, to co odchodzi do przeszłości, to jest paź kielichów. I według mnie, zwłaszcza w połączeniu z magiem i z 3 mieczy, to jest ktoś niedojrzały, kto nie wie czego chce. Ewentualnie to, czego chce, to zabawa i granie Wam tutaj na emocjach. Chociaż czytanie na miłość to nie jest, ale będą. Natomiast widzę, że ktoś taki, nawet nie to, że sam odchodzi z Waszego życia, Wy rezygnujecie z takiej relacji. Jeszcze następna rzecz, myślę, że ważniejsza. Tutaj paź kielichów w negatywie mógłby sugerować bagatelizowanie czegoś i takie podejście na zasadzie dam radę, następny rok się przemęczę, jeszcze zrobię ten zabieg kiedyś, albo na przykład zostanę w tej pracy, która mi się nie podoba, albo co mi tam, wiem, że wszyscy mi mówią, że powinienem iść na jakieś ćwiczenia i zacząć się ruszać, bo młodszy nie będę, ale mi się nie chce, może w przyszłym roku. Tutaj takie bagatelizowanie, odkładanie na później i prokrastynacja odchodzi do przeszłości. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo Wy też tak jakby podchodzicie na poważnie do pewnych spraw i to będzie się opłacało, dlatego że Wy pokazujecie się jako karta zwycięzcy, karta triumfu. I teraz tak, jeśli zastanawiacie się, czy zostawić na przykład
męża czy żonę, dlatego że wam się nie układa od dawna i jest toksycznie, a na przykład nie chcecie robić komuś przykrości lub nie chcecie, żeby rodzina gadała, że tak powiem kolokwialnie, no to tutaj, jeśli rzeczywiście zdecydujecie się rozstać, to się wiąże z waszym zadowoleniem. Poradzicie sobie, będzie triumf. No, 6 buław i karta maga, to też nie ukrywam, że mówią o tym, że jest to wasz rok. Dlatego, że tam, gdzie zaryzykujecie, tam się okaże, że będzie warto. Tutaj jest ta manifestacja, o której wcześniej wspomniałem i też poczucie, że jak ja już przejmę kontrolę i zdecyduję się na zmiany, to naprawdę idę na całość i po prostu jestem w tym po uszy. I fantastycznie. To może być rok wielkich zmian. W radzie jest 5 mieczy. Przepraszam, 5 monet. I teraz tak, żeby z braku, czyli na przykład z tęsknoty, z samotności, nie brać byle czego, bo to, co ma powrócić, to, co chce się odnowić, czyli jakieś tutaj ekshumacje, to absolutnie nie jest przyszłościowe. Więc z braku, nie przyciągniecie, nie braku. Tutaj z tego rezygnować i też słuchajcie to, co powiedziałem wcześniej. Nie pożyczać pieniędzy dużych i uważać na piramidy tutaj finansowe, dlatego że macie dobre serce i możecie po prostu momentami nie widzieć czerwonych flag. 5 monet też sugeruje w ten sposób. Inwestuj w swój rozwój, inwestuj w polepszenie swojego stanu zdrowia, nie żałuj na to pieniędzy, też nie żałuj pieniędzy na to, żeby żyło wam się, żeby żyło ci się spokojniej. Jeśli trzeba kupić na przykład nowe meble, zrobić remont, to nie żałować sobie. To wy żyjecie w tym domu, to wiecie, ma wam być dobrze, tak? Czego nie robić, czego unikać, 2 kielichów i tutaj właśnie unikać takiego podejścia, że to tutaj nagle ktoś się zaczął starać, muszę mu zaufać, maślane oczy robi, uginają mi się nogi. Absolutnie nie. Następna rzecz. Też tutaj znowu, tak jak wspomniałem wcześniej, uważajcie na nowe współprace, zwłaszcza z osobami, które są takie młodsze lub niedoświadczone. I nie mówię, że będzie oszustwo, w ogóle tego nie mówię. Raczej tylko radzę, żeby uważać. Jeśli chodzi o 2 kielichów, to też pamiętajcie, że z niektórymi problemami, a właściwie z żadnymi, nie jesteście sami. Jeśli na przykład myślicie sobie, nie zmienię pracy lub nie odejdę z toksycznej relacji, bo sobie nie poradzę i będzie mi źle, to pamiętajcie, że macie przyjaciół i bliskich, którzy na pewno pomogą i was wesprą. Wesprzą? Okażą wam wsparcie. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Sprawdzajcie czytania miesięczne oraz na nowy rok numerologiczny, które gdzieś tutaj podlinkuję. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wtedy pomoże mi to w rozwoju go. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.